Czas na kaczki w sosie własnym! Gotujemy sajgonki! Jest chwila po 12, jest piątek. Który to już marzec? 22. Dokładnie, a to oznacza, sami wiecie co, że dzisiaj zaczyna się Pyrkon. Więc po czym postanowiliśmy tuż jeszcze przed Pyrkonem, zanim pójdziemy zakupić akredytację, ugotować sobie na zapas, na całe 2 dni, 3 dni. 1 dzień. 1 dzień, tylko tyle. No, tak mało ich wyjdzie, przecież mamy tyle papieru ryżowego. No ale... Ojej, chcemy zrobić sajgonki, chcemy zrobić całą masę sajgonek, żeby starczyły nam w każdym razie na jak najdłużej. Tak, bo tam jest pizza, a my bardzo lubimy pizzę i musimy oszczędzać. Dokładnie, ale sajgonki też są równie pyszne, a na pewno bardziej ekonomiczne. Wszyscy mi będą zazdrościć, Oj tak, przygotowaliśmy już wszystkie składniki. I co? Czas się zabrać za pracę. Podstawowym składnikiem, który świadczy o sajgonowatości sajgonek, jest oczywiście papier ryżowy. Składnik też najtrudniejszy do dostania, ale tak na dobrą sprawę w dużych miastach wystarczy przejść się do jakiegoś Piotra i Pawła albo do jakichś centrów handlowych, poszukać sklepów na przykład ze zdrową czy z orientalną żywnością. To nie powinno być większym problemem. Nie jest to też szczególnie drogie, bo za taką paczuszkę jak Soki prezentuje, pokaż jej przekrój, jest tego naprawdę sporo. Tym bardziej, że już część z tego wykorzystaliśmy. Zapłaciliśmy za to bodajże kilkanaście złotych, więc nie jest to duży koszt. Natomiast całą resztę składników stanowi tak naprawdę wypełnienie sajgonek i ewentualnie sosy, którymi to doprawiamy. Podstawowym składnikiem, od którego musimy zacząć, jest cebula i czosnek, skrojone razem i wrzucone na patelnię. W normalnych warunkach użylibyśmy do kapusty pekińskiej, którą mamy tutaj, też grzybów mun skrojonych osobiście przez nas i marchewki startej osobiście przez nas, ale dzisiaj nam się trochę spieszy, bo nie chcemy długo stać w kolejkach, więc użyjemy mieszanki chińskiej, takiej tradycyjnej. Miejmy nadzieję, że nie zepsuje smaku samych sajgonek. To zresztą nie tylko kwestia pośpiechu, ale w praktyce tego typu mieszanka chińska naprawdę nie różni się szczególnie od warzyw krojonych na własną rękę. No i jest ich tu więcej i taniej. Jest tu wszystko, co potrzeba, jest to oszczędność czasu. Także jeśli nie macie jakiegoś bardzo subtelnego, wysmakowanego podniebienia, polecamy Wam używanie czegoś takiego. No i oczywiście składnik, który jest tutaj najbardziej opcjonalny, czyli w naszym wypadku są to krewetki. Jako że nadal kontynuujemy naszą dietę pescytariańską, to możemy sobie pozwolić na mięso w tym stylu od czasu do czasu. Co kontynuujemy? Dietę pescytariańską opierającą się na tym, że nie jemy mięsa poza owocami morza. Tak to się nazywa? Tak Okay. to się profesjonalnie podobno nazywa. I jeszcze ostatnie co mamy to sosy azjatyckie. Ten jest sojowy, a ten jest do sajgonek. Teraz bardzo uwaga, bo jest bardzo dużo sosów do sajgonek i nie wszystkie są dobre. Teraz będzie głupia reklama, ale polecamy te Tao Tao, bo naprawdę jakoś smakowo najbardziej nam przypadło do gustu. Zabiorę się za krojenie cebuli i przygotowywanie podstawowych składników. A ja w tym czasie zajmę się czosnkiem. Na dobrą sprawę wystarczy pół cebuli. Cebula nie jest tu najistotniejszym składnikiem. Wahaliśmy się przez moment, czy nie użyć całej. Prawda jest taka, że w przygotowaniu nie ma nigdy idealnych proporcji, których trzeba się stosować. To wszystko zależy od gustu, od nie wiem, humoru, od tego, czy mamy ochotę na coś bardziej pikantnego, czy nie. Wiadomo, o co chodzi. Dwa duże ząbki czosnku całkowicie wystarczą. Dla niektórych to nawet za dużo, ale my po prostu bardzo lubimy czosnek i stosujemy go praktycznie niemal do każdej potrawy. Pewnie pytacie, co teraz robię. Otóż przygotowuję nasz fantastyczny czosnek do wrzucenia go do fantastycznej maszynki, którą posiadamy. I podejrzewam, że nikt inny na świecie, chyba że kupił ją dokładnie w tym samym sklepie, tej maszynki nie posiada. Oto nasz wielki czosnkacz! Jej! Tadam! Wykorzystuje się to po prostu w ten sposób, że wkłada się tak wstępnie przygotowany czosnek do tej maszynki i jakoś tak, no może niekoniecznie tak,
A jakoś tak byle jak. No, Czy to wyznaczenie? system. Wrzucamy do środka, bierzemy drugą połówkę czosnka. I szuka się teraz Zamykamy. osoby silniejszej, czyli Frasta. I po prostu mielimy. Ponieważ to w środku z obu stron posiada... zjechało mi. Ponieważ to w środku posiada rodzaj takich plastikowych ostrzy, po prostu ładnie sieka Magia, po prostu magia. i już po chwili mamy czosnkową pastę. Jej! A to jest nasz wok. To nie jest wok profesjonalny, ponieważ nie posiada w pełni okrągłego dna. Jest płaski jak patelnia. Tego typu wok jest pewnym półśrodkiem. Normalnie do woku właśnie z takim zaokrąglonym denkiem trzeba jeszcze zakupić odpowiednią obręcz, na której po prostu taki wok ustawimy. Siłą rzeczy, jeśli ma okrągłe dno, nie ustawimy go na zwykłej kuchence. Istotne jest też przy woku przede wszystkim gotowanie na bardzo dużym płomieniu. Wiem, że podobno, przynajmniej wedle specjalistów, tego typu kuchenka gazowa, także elektryczna, nie jest w stanie takich temperatur osiągnąć. Dlatego ludzie czasami albo przerabiają sobie kuchenki, co bywa niebezpieczne, albo po prostu kupują specjalne palniki do woków, które mają bardzo duży płomień. Płomień, który praktycznie całą tą czaszę woka oplata płomieniem i bardzo ładnie go podgrzewa. My oczywiście gotujemy na takim woku, na zwykłej kuchence, ale do sajgonek w zupełności wystarczy. Czas na krewetki. Musimy teraz dosypać w ilości takiej, która będzie nam odpowiadać. Pamiętajcie, że kurczą się w przygotowaniu. No, powiedzmy, że oszczędnie. Na dobrą sprawę w trakcie gotowania przeważnie eksperymentujemy. Dzisiaj dorzucimy imbir. A także chińska przyprawa 5 smaków, którą zakupiliśmy w Amsterdamie w chińskim markecie. W jej skład wchodzą, zaraz Wam dokładnie odczytam, z plakietki, która była przyczepiona do opakowania. W tej przyprawie mamy... Mogę przeczytać po holendersku? Nie, to chyba nie wyjdzie. Na pewno mamy tu pieprz, mamy tu cynamon, mamy tutaj ginger, czyli imbir. Czyli w zasadzie będą bardzo imbirowe krewetki. Chyba o czymś zapomnieliśmy. Zdecydowanie. A, no właśnie, dziękuję. Tak, zapomnieliśmy o warzywach. Ale to nic, bo to jest właśnie ich pora. Proszę mnie otworzyć. I dosypujemy. To wcale nie jest oparcie od krzesła wiszące na ścianie. Krzesło u Błażeja, 2012. Tu się dzieje historia. Pół paczki warzyw chińskich stanowczo wystarczy na tyle sajgonek. Pamiętajcie, że dojdzie tu jeszcze kapusta pekińska. I teraz to wszystko będzie się ładnie odsmażać, a w tym czasie musimy pokroić kapustę pekińską! Po myciu i odsączeniu wstępnie listków kapusty pekińskiej, oczywiście trzeba ją pokroić. Nie musi być bardzo drobna, ona i tak straci na wadze w trakcie smażenia. Kapusta pekińska musi się chwilę podusić, w związku z czym zostawimy ją pod przykryciem, ale najpierw przyprawimy sosem sojowym. Sos sojowy jest używany jako w zasadzie sól w kuchni chińskiej. Oni nie korzystają z soi, korzystają z sosu sojowego. I taką funkcję on w zasadzie pełni. Farsz zrobiony i lekko przestudzony. Trzeba zrobić sajgonki. Niezbędny jest taki oto jakiś pojemniczek, miseczka, cokolwiek, w czym trzymamy zwykłą wodę z kranu. Namaczamy papier ryżowy, żeby był cały zwilżony. I najlepiej jeszcze chwilkę po nawilżeniu odczekać, aż on wsiąknie tą wodę. Dopiero wtedy robi się elastyczny. W przeciwnym wypadku jest po prostu kruchy, twardy i się łamie. No i widać, papier jest w tej chwili papierowy, czyli się bardzo ładnie gnie.
Wykładamy na niego trochę farszu. No, plus minus na oko tyle wystarczy. Tego nie musi być dużo. No i teraz cała sztuka zawijania. W zasadzie robimy to podobnie jak po prostu dobre polskie gołąbki. W początku zwijamy boki. Coś na zasadzie takiej koperty, w którą chcemy zawinąć farsz. Gdy już zawiniemy boki do środka, zauważcie, że ja farsz celowo wyłożyłem bliżej jednej krawędzi. Tą krótszą krawędź chwytamy, zawijamy, a następnie całość rolujemy dosyć ciasno, starając się, aby w środku po prostu nie było powietrza. Za dużo przynajmniej. I oto jest gotowa, zwinięta sajgonka. Oto jest pełen talerz sajgonek. Pysznych, smacznych sajgonek. Jakieś takie mięciutkie. Chyba jeszcze musimy je usmażyć. Soku, idziemy do patelni. Teraz małe oszustwo. Powinno się to robić na woku, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy tych sajgonek aż tak tłustych, a patelnia ma po prostu większą powierzchnię smażenia, więc nasze sajgonki będą zwyczajnie z patelni. Samych sajgonek nie musimy smażyć długo. Na dobrą sprawę farsz w środku jest ugotowany, tylko tyle, żeby zarumieniła się ta skórka z papieru ryżowego. Zaraz dojdą do siebie, ściągamy i będziemy mogli jeść. No i w końcu jest porcja sajgonek, jest oczywiście sos tao w miseczce i szamajmy. Zobaczmy, czy w ogóle się udało. Jemy. Żeby mój łatę, ja sobie na pół moją przejechałem. Czemu sajgonki są takie gumowate? Pa!